Witam serdecznie z tej strony Papaya 7, a to jest kolejny odcinek z serii Wolf Gaming. Tak jak w poprzednim odcinku, gdzie pokazywałem zakończenie jakby jeszcze przed to oficjalnym zakończeniem, jak wygląda sytuacja cała z sezonem, to dzisiaj jest już koniec sezonu i podbijamy sobie nagrody, wszystkie statystyki pokażę, tak jak zawsze. I, i czekamy tylko do kolejnych wydarzeń. Pierwsze co, to jest oczywiście już zakończenie, ponieważ zostanie zamknięte za 15 godzin 36 minut. Z kamienia milowego ostatni odbieram nagrody. Jakby ze wszystkich odebrane są już. Z Legionu ostatnie oczywiście zostały Behemota. Może jeszcze uda zdobyć chociaż ten 9. poziom. Zobaczymy. Tutaj już niestety chyba nic nie zrobię. Czy zrobię jeszcze? O, zrobię jeszcze. Nawet nie wiedziałem, tak szczerze. Myślałem, że się nie da. A tutaj się najwidoczniej da. Jest to dosyć ciekawe. O. Wszystko sobie zrobimy. O nie, Conan, gdzie tu jest Conan, gdzie tu jest Conan? Czy uda się oczywiście... O nie, dobra. No to... Czyli muszę tutaj. Czyli trzeba szukać innego. Dobra. Później się... Aha, bo to ostatni. Ale gówno. Dobra, masz ty. No dobra. Osiągnięć. Nie zrobiłem tego. Nie chciało mi się. Więc to jest jedyne osiągnięcie, które oczywiście nie zrobiłem. Zbyt nudne. Ale oczywiście odbierzemy sobie wszystkie nagrody z osiągnięć Legionu. Czyli za przejęcie tronu dostajemy i ramkę, i plakietkę. Plakietkę można sobie wybrać, posiadam już dwie. Za oczywiście przejęcie świątyni Legionów. Znaczy tu jest w sumie świątynia Legionu, tam nie wiem co było. 4 drzewa żywiołów i należące do innych legionów. Więc tak naprawdę jedyne co nie mamy to swoją świątynię. A szkoda, byłoby fajnie jakbyśmy mieli wszystko. Osiągnięć wydarzeń jak wiecie nie ma. Dlatego nagrałem jeszcze przed zamknięciem, co było widać co tam było. Z talentów wygląda następująca sytuacja. Tak. Z prestiżem. Ranking zbiorczy wygląda następująco. No, wcześniej, jak wiecie, była sytuacja taka, że nie było legionów i liczył się właśnie ranking zbiorczy. Gdybym miał walczyć w rankingu zbiorczym z tymi wszystkimi osobami, byłbym na 167 miejscu, co dałoby mi skrzynki za 200 miejsce. Z Legionu na całe szczęście byłem 45. To i tak jest słabo w poprzednim sezonem krótkim. Wtedy miałem 900 000 prestiżu, bo zająłem bodajże 23 miejsce. Chciałem być w najlepszej 20, ale zrezygnowałem ze względu, że po prostu mi się nie chciało męczyć, żeby zdobyć 20 skrzynek więcej. Ponieważ osiągnąłem 45 miejsce i jako Legion zajęliśmy pierwsze miejsce. Duch Płomieni, 10 milionów prestiżu. To oczywiście nagrodę dostałem za Legion numer 1, 60. 80 dostałbym, jakbym zajął 20 miejsce.
ale jeszcze oczywiście 40, znaczy tutaj, no i tutaj jeszcze za Legion jako pierwsze miejsce 40. Także tak to wygląda. No cóż. Więc następujące nagrody wyglądają tak, że tutaj chyba nic nie będzie. Tutaj nic nie będzie. A jest coś, jeszcze coś jest. Okej, już mi to jest zbędne. No i oczywiście tutaj 100, tak jak powiedziałem wcześniej, monet Arten 80, meteoryty 30. No i fajnie. Darmowe nagrody. Wiki sobie zróbmy. Jestem ciekaw, jak to może czy to kiedykolwiek zdobędziemy. Wątpię, że będzie taka sytuacja. Skoro, żeby wejść z posiadania wilków T9, trzeba mieć po pierwsze T8, zacząć robić drzewo wiedzy na full, klon na full i wtedy można iść tutaj. No bo żeby zacząć, to w ogóle trzeba mieć T8. No. Tyle. Szybki odcinek. Nie było co się rozgadywać. Chciałem tylko na szybko pokazać, jak wygląda sytuacja z sezonem. A na ten moment szykujemy się do rozgrywki o mistrzostwo ROK versus WRN. To będzie bardzo ciekawe starcie. Także to tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Jednak nie kończymy odcinka po 7 minutach, bo uznałem, że połączę tamten odcinek z ligą zimową. Po prostu będzie to jedno całość, czyli zakończenie Dino i Liga Wojna Zimowej, ponieważ 7 minut to jest moim zdaniem za krótko, a warto, żebyście zobaczyli Ligę Wojny Zimowej, ponieważ już się powinno zacząć minuta, jeszcze nie ma wejścia. Ciekawe, ile osób będzie oglądało mistrzostwa Ligi Wojny Zimowej. Na razie to nie ma wejścia. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie chwilę. Okej, powinno już być. Jest. Nikt nie obserwuje, ale zaraz dołączą wszyscy gracze. Zaczęło się. 3 minuty. Rok nadchodzi. Kenes jest tutaj najsilniejszym graczem od nich. Później Daniel bodajże, albo I am Rock. Już nadchodzą. Oczywiście z WRN wszyscy są, a z Roku jest o wiele mniej osób. Tylko 16 osób z Rock. Z WRN jest 29. Zaraz ktoś dołączy, ponieważ nie ma tej 30 osoby. A szkoda. Znowu się pobugowało. Jak widzicie, biały, czerwony. Tutaj jest tak samo biały, czerwony. Postaram się udokumentować całą Ligę Wojny Zimowej. Nikt nie pisze z komentarzy. Czy ktoś od razu pójdzie po pomnik Lodowego Wilka, dokładnie po płatek śniegu? Chyba na razie nikt. Natomiast z Węgry podbija Lodowy Pomnik. Z Rock, I am Rock podbija też Lodowy Pomnik. I idzie od razu tutaj nisko do Lodowej Fortecy. Z góry z 17 cm zabił Lodowego Giganta, czyli Mamuta. Nadchodzi duża część drużyny WRN do Lodowej Fortecy, natomiast tutaj chyba 2 albo 3 osoby
Tutaj też dwie osoby, nawet tak, dwie osoby, a z nich z WRN nie nadchodzi. Tutaj tak samo 4 osoby, tylko jedna osoba z Wery nadchodzi. Większość oczywiście się udała tutaj do Lodowej Fortecy oraz do tej Lodowej Fortecy. Chociaż tutaj będzie ciekawsza walka. Już się teleportuje Billy Jack, Hell oraz Buff. Nie wiem tam tego niku przeczytać. Nie wiem jak to jest po rosyjsku. Natomiast z tej strony Hulk, Ankara, Ita, Sunray i Rafa. Dlatego ja nie wiem po co oni się nie mogli najpierw podbić, a później się teleportować, ponieważ od razu mogliby teraz wysłać w ataki, byłoby o wiele szybciej. A tak to dłużej im zajęło nadchodzenie stąd, a teraz miałoby o wiele szybciej, na przykład taka Anka czy Buffy. No trochę błąd z ich strony, ale wiadomo, że dlatego najlepiej wysłać szybkie kojoty, najpierw żeby jakiś gracz szybko dołączył, a potem się teleportować, jest znacznie szybciej. Natomiast Buff będzie atakowała z Hell, a Billy Jack gdzie jest? Billy Jack przejmuje Lodową Fortecę, gdzie był tylko jeden gracz, Daniel. Oczywiście wiadomo, że Billy musi pokonać tego gracza bardzo szybko. Tutaj przygotowywuje się WRN pewnie do ataku. Nie podchodzi jak najbliżej ze względu, że oni mogą ich pojedynczo zaatakować. Widzę, że to jest przygotowanie. Dość ciekawe. Drużyna Rock ma o 60 punktów więcej, mimo że tyle samo punktów dostają co minutę obie drużyny. Pamiętajmy, że nieważne kto będzie silniejszy, kto będzie dłużej trzymał budynki, kto będzie zabije więcej przeciwnika. Tutaj najważniejsze są punkty. O 1 punkt więcej Rock będzie miał niż WRN, mimo że WRN był o wiele lepszy od Rock. Rock wygrywa Ligę Wojny Zimowej, wygrywa ten finał. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby przejmować jak najwięcej budynków. Widzę, że WRN zaatakował Rock. W końcu wszystkie watachy przeszły do ataku. Atakują na razie jedną osobę. I tak będą właśnie po kolei. Jeżeli tak będą robić, czyli będą pojedynczo atakować jedną osobę, to jest bardzo dobrze, a nie będą atakować kilka różnych, ponieważ to im będzie ciężko potem zabić osoby. Na ten moment jest tutaj zamieszanie. Czy tutaj też jest zamieszanie? Tak. Tutaj też jest duże zamieszanie, ale myślę, że tutaj Rock wygra w tym momencie. Billy Jack poszedł na kolejną Lodową Fortecę przeczyścić. Tutaj natomiast nie widać niestety. Jakbym wyłączył tryb uproszczony, o nawet nie mogę wyłączyć. Dziwnie się coś dzieje. O, jeśli oczywiście mi coś popsuło. Ojejku. No. Tutaj jest strasznie zamieszanie. Nie widać kto jest gdzie. Nikt nie pisze, nikt nie pisze. Nikt nic nie napisał. Penguin odchodzi. A tutaj widzę jak na razie najwięcej. Tylko Ines zginęła. Tak. Czyli tylko Ines zginęła. Natomiast czy będzie tutaj więcej strat? Nie. Czyli wychodzi na to, że tylko zginęła Ines. Okej, czyli bardzo duże straty poniósł Rock w tym momencie. Tutaj natomiast jest tak samo, jest duża walka. Zobaczymy, czy uda im się wygrać. Na razie
trudno sobie wyobrazić, jak to się potoczy. Czy uda się, czy się nie uda. Oby się udało i będzie wszystko w porządku. Czy tutaj przyszedł Billy Jack? Nie zauważyłem go. Bo na razie tutaj Nokia nadchodzi. Mikhan Szatan zginął. Śmieszne jest to, że Bartek jako jedyny jest na żółto. To jest też dziwna sytuacja. Tutaj, tak jak powiedziałem, Billy Jack przyszedł do Lodowej Fortecy drugiej, żeby odepchnąć Rock. Pamiętajmy, że dalej Rock wygrywa na punkty. Dalej Rock wygrywa na punkty, więc jest duża szansa, że może to wygrać. Czy Billy Jack przyjdzie tutaj do Lodowej Fortecy, czy on zostanie tutaj na górze? Bo na razie, tak jak powiedziałem, tutaj czyści. Jest taki tak zwany czyściec Lodowej Fortecy. Tutaj na razie się najwięcej dzieje. Tutaj Bozdat przychodzi z całą swoją watachą Iron Rock i jest to bardzo ciekawa sytuacja. Minęło 11 minut, a punktowo jest prawie że równo, a walka też jest tutaj na przykład ciekawa. Bez Billiego jest dosyć właśnie intensywnie, rzecz ujmując. Jestem ciekaw, kto tutaj da sobie radę. Z Very widać, że idzie. Tutaj nikt nie idzie. Czy Billy Jack nadchodzi tutaj, czy on... Nie. Czy on zostaje tam, a tutaj będzie cały czas intensywna walka z silnym Rockiem versus przeciętnym, silnym WRN bez Billiego oczywiście. Chociaż nie powiem, że WRN w sumie jest przeciętny, mógłbym powiedzieć, że jest silny, ale tutaj większość jest silniejszy z Rock. Chyba że WRN oczywiście zwycięża siłą watachy, tak zwane, że jest ich więcej. Że większość z WRN niż Rock. I to też jest okazja, że WRN może to starcie wygrać. Oczywiście Rock przejął Lodową Fortecę. Będzie to przejęte. Tutaj WRN wszystko przejął. Czy będzie odbijanie Lodowej Fortecy? Czy Rock postanowi bronić Lodową Fortecę? Czy też nie? Bo tutaj jest cisza. Tutaj tak samo jest cisza. Tutaj nawet jest cisza. Więc jedynie tutaj będzie intensywna walka. Będą próbowali przejąć Lodową Fortecę. Bez Billiego Cichalka będzie tutaj bardzo ciężko przejąć tą Lodową Fortecę. Na ten moment Rock wygrał właśnie ten dół. O dziwo, jeszcze Rock przejął tutaj Lodową Ruinę. $50 sekund do przejęcia. Czy Rock będzie chciał przejąć Lodowy Pomnik? Nie wiem. Na razie jest tu walka obok Lodowej Fortecy. Rock miał chwilę czasu, żeby móc wzmocnić Lodową Fortecę. O dziwo, WRN ma o 10 000... Nie, źle to chciałem powiedzieć. Ma o 3000 więcej punktów, a nie o 10 000 punktów więcej. Ponieważ zdobywa 1420 punktów na minutę, a Rock tylko 880. Czy uda im się odbić Lodową Fortecę? Raczej przejąć, bo odbić to jakby stracili po przejęciu. Tutaj widzę, że Bartek niestety umiera. Więc
czy tutaj będą szli z WRN, czy będą przejmować lodowy pomnik. Na razie jest cisza. 17 cm tutaj widzę, że chodzi sobie. Próbuje jak najwięcej pozabijać. Za 2 minuty jest płatek śniegu. Jest tu oczywiście Billy Jack ze swoimi kojotami, Ines ze swoimi kojotami i Buffy ze swoim kojotem. Zwengli też przychodzi, żeby przejąć płatek śniegu, więc jest tutaj duże wsparcie, spore wsparcie. Więc jedyne, żeby przejąć lodową fortecę. O dziwo, tutaj widzę, że Rock próbuje przejąć wszystkie lodowe ruiny. Teraz ktoś tu powinien być i pilnować. Nie ma tu nikogo. I oni sobie będą przyjmować po prostu lodowe ruiny. To jest trochę śmieszne, że dostają punkty za to, że przyjmują sobie tak po prostu lodowe ruiny. Czyżby to był Billy? Tak, Billy Jack próbuje przejąć lodową fortecę. Teraz wszyscy atakują lodową fortecę, czyli budynek, który daje najwięcej punktów sojuszu i punktów indywidualnych. Oczywiście WRN przejął, jakby inaczej. Teraz powinien wzmocnić lodową fortecę. Widzę, że już Hel nadchodzi. I oby lodowa forteca była przez nich przyjmowana jak najdłużej. Pamiętajmy, że straty liczone w Lidze Wojny Zimowej, czy ogólnie Wojny Zimowej, bo to jest to samo, dosłownie to są te same zasady, kto ma więcej punktów wygrywa. Stracone wilki, czyli te, które są w ziołach leczniczych w szpitalu, nie traci się je po zakończeniu wojny. Czyli jak się wróci do domu, czyli po tym wydarzeniu, nie jakby odzyskuje się wszystkie wilki. Żeby po prostu pamiętać, że to co są tutaj straty nie liczy się ogólnie. Więc to jest plus tego. Wiadomo, że warto leczyć jak się nie mają wilków, ale za 5 sekund jest płatek śniegu. Oczywiście nikt poza WRN nie jest tutaj. Czy Ines przejmie? Oczywiście, że przejmie. Przejęła płatek śniegu. Teraz pytanie, gdzie pójdzie? Chyba ma najbliżej tam na górze, tak? Albo tu na dół. Czy pójdzie w dół, czy w górę? Należy się zastanawiać, gdzie iść. Powinna jak najszybciej. Czy idzie... Wow. Troszkę daleko. Niepotrzebnie. Oj, Ines. Idziesz w złym kierunku. Tutaj jest 3 przeciwników. Poszła w złym kierunku. Bardzo złym kierunku. Tutaj widzę, że próbują przejąć lodową fortecę od Billiego. Będzie ciężko. Mnie ciekawi, czy będą próbowali przejąć płatek śniegu. Ponieważ Ines ma silne kojoty, nie powiem, że nie, ale kurczę, widzę, że nie zauważyli płatek śniegu. Czyżby nie widzieli płatka śniegu? Mogliby teraz pójść i ją załatwić. Hulk nawet idzie, ale o dziwo nikt nie przyszedł. Dziwne. Dziwne, że Rock nie zaatakował Ines z płatkiem śniegu. To jest troszkę szokujące, ale jestem pod wrażeniem, że nie zaatakowali, bo mogliby zaatakować. Tutaj natomiast jest cisza, walka jest tylko i wyłącznie na dole mapy. Czy WRN będzie przejmował budynki? Widzę, że tutaj się dużo dzieje. Ponieważ WRN przejął im lodowy pomnik, gdzie mogą się teleportować. To jest jeden z ważniejszych budynków,
Bez niego nie mogą się teleportować, bez niego nie dostają możliwości w ogóle teleportacji, ponieważ mogą nawet tutaj się teleportować, mimo że mają 2 przejęte budynki, a tak to mogą teraz tutaj się teleportować. Natomiast nie ma jak zdobyć teleportów. Jeżeli Rock nie postanowi teraz odbić ten pomnik, no to będzie w późniejszym czasie problem, ponieważ jeżeli teraz WRN tu nadejdzie i wzmocni, no to będą mogli spalić większość zamków, tronów Rock. To oczywiście kosztem jest tego, że będą mieli ranne wilki, kojoty czy tam szakale. Oczywiście już będą próbowali przejąć Hulk na czele. Jeżeli by teraz WRN się tutaj teleportował, miałby dosyć ciekawą sytuację. Wszyscy próbują odbić lodowy pomnik z Rock. Czy mi się to uda? Nie wątpię. Chociaż jeżeli WRN tu nie nadejdzie, no to myślę, że Rock odbije na spokojnie lodowy pomnik. Czy tutaj się coś dzieje? Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj też jest cisza. Tutaj jest chwila walka, ale najwięcej się teraz dzieje w tym miejscu. Nadchodzą. Dziwne, że tak jak powiedziałem, nie mogą się teleportować, ponieważ nie mają lodowego pomnika. Chociaż powinni wszyscy się teleportować. I teraz, jak widzicie, 17 cm specjalnie teleportował się, żeby mieć jak najbliżej dostęp do lodowego pomnika. I myślę, że Rock pewnie zaatakuje go, jeżeli on wyśle właśnie watachę do pomnika. I będą próbowali przejąć. Jeżeli im się to nie uda, będzie dość ciekawie. Tutaj niektórzy widzę, że zbierają sobie płatki śniegu. Ale to jest najmniejszy problem, gdzie ja poszedłem, gdzie zniknąłem na mapie. Tutaj, jak widać, tyle dostaje WRN punktów za minutę, a tyle dostaje Rock za minutę. Tutaj jeszcze nie jest to przejęte, teraz zostało przejęte, tutaj tak samo, za 20 sekund. Jestem ciekaw, czy WRN postanowi pójść o krok dalej i zaatakuje Rock tutaj dalej. Jak widać, przejmują sobie budowlę, a jedyna walka jest właśnie o tron, znaczy lodowy pomnik. Już nadchodzi pomoc. Nie wiem, czy ktoś się jeszcze teleportował. Tak, teleportował się Kolumbia. Tutaj jest Rock, chyba tak. Będą próbowali pomóc. Nie wiem, dlaczego oni sobie tu stoją, zamiast pomóc tutaj wyżej. Powinni nie stać. Nie wiem, dlaczego tu stoją, jak tutaj nikt nie idzie z Rock. Tak samo tutaj. Nie wiem, po co stoją, skoro nikt tutaj nie nadchodzi. Najwięcej się dzieje teraz tutaj. Tutaj powinna być pomoc. Przez właśnie WRN. A stoją i tylko się patrzą. To jest trochę śmieszne. Już widzę, że kolejna osoba się teleportowała. Więc jeżeli odbiją, będzie nieciekawy dla WRN, czy to się teleportowali. I uwaga, tak. Rock przejął lodowy pomnik. Niestety. Ale jak widać były tylko 1, 2, 3, 4 osoby. 4 osoby, a tak długo trzymało. 5, przepraszam, bo jeszcze Hulk. 5 osób. Teraz próbują przejąć po raz kolejny lodowy pomnik. Te osoby tu się teleportowały.
Oczywiście Rock na punkty przegrywa podwójnie, prawie że. Nawet nie, dobrze. Ma mniej, o 2 razy mniej ma punktów niż WRN. Jest ich oczywiście też 27, a WRN jest wszystkich 30 osób. Natomiast zajęty przez wroga lodowy pomnik ma teraz okazję przez 20 sekund jeszcze wzmocnić się. Osoby, które nie dołączyły, mogą wejść, się wzmocnić. Nie muszą, ale mogą. Więc to jest taka ala przerwa chwilowa, żeby móc wzmocnić budynek. Czy to zrobią? Nie mam pojęcia. Miknes nadchodzi, najsilniejszy gracz od nich, i próbują ją zaatakować. Czy będą atakować lodowy pomnik? Nie mam pojęcia. Czy tutaj się coś dzieje? Tutaj obok lodowego ołtarza żółwia też się troszkę dzieje, lecz nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj Rock. O! Tutaj jeszcze coś się dzieje. Ale... A! Billy Jack tu przyszedł. Okej. Billy Jack tutaj przyszedł i wszyscy atakują Billy'ego. Tyle osób atakuje Billy'ego. Jedną osobę tyle osób musi zaatakować, żeby go pokonać. To jest dopiero potęga. To jest dopiero potęga. Tutaj się nic nie dzieje, więc oni powinni pójść tutaj na górę i zaatakować lodowy pomnik. Dopiero teraz pokonali. Chyba, że to był... Nie, to nie był raid. Bo tutaj jest atak. 30 raid. Jest raid. Jak widać. Jest raid. Przygotowanie. Tutaj nie ma nic. Jest jeden raid. Za 25 sekund będzie zaatakowany lodowy pomnik, tak? Dobrze mówię? Czy gadam głupoty? Tak. Będzie lodowy pomnik zaatakowany za 20 sekund. Czy Billy Jack robi jakąś mobilizację, czy jednak nie? Nie mam pojęcia, ale został przejęty po raz kolejny płatek śniegu. Kto tym razem przejął? Oczywiście, że Ines, ponieważ tak jak wiedziałem, została nauczona, jak szybko łapać płatki śniegu. Nawet z Wery nie jest taki szybki. Billy Jack asekuruje bardzo dobrze, że asekuruje i ona powinna tu pójść. Nie wiem, dlaczego ona tutaj nie idzie. Ma bliżej. Lecz, że... Gdzieś tu widziałem? O, jest! Nadchodzi... To jest ta wataha? Bo ja nie jestem pewien. Minuta... Tak. To jest wataha mobilizacyjna. Inesa... O! I dobrze! W końcu pomyślała. Bartek wyszedł, dobrze. I pyk. I mamy płatek śniegu. Hulk nadchodzi za 50 sekund, będzie przy lodowej fortecy. Tutaj dalej się dzieje walka. Będzie próba odbicia ołtarza lodowego żółwia przez WRN. A my natomiast czekamy, aż Hulk nadejdzie 1 na 1. Niestety. O! Ajajaj, Anka chyba nie zauważyła, że ją chce 1 na 1. Rafa też. Ojojoj. No cóż, zdarza się. Hulk nadchodzi z mobilizacją. O, widzę, że próbują zaatakować mobilizację Hulka. Niesamowite. Hulk próbuje odbić. Czy tutaj odbili? Nie odbili.
Czy Hulkowi się uda odbić lodowy pomnik? Myślę, że tak. Jeśli odbije, będą mogli się tutaj teleportować. Jeżeli nie odbije, no to trudno. Jeszcze trochę. Hulk ma dużo watachy. Jeszcze dużo życia. Tutaj Miknes ma już słabiutko. Musieliby wzmocnić zamiast atakować Hulka, co byłoby lepszą opcją. Anka nadchodzi. Próbuje tutaj pomóc, spalić wszystkich. I się tu udaje. Tutaj widzę, że wzmocnili, a jednak nie. Trochę wzmocnione, trochę nie. Tutaj wszyscy oczywiście już zabici. Miknes widzę, że ucieka. No i Anka oczywiście wspiera. Czy Hulkowi się uda, bo na razie długo sobie z tym radzi. Sunny Grey próbuje tak samo. Miknes się teleportowała. Oj, oj, oj. Chyba nie uda się przejąć lodowego pomnika. Jeśli ona teraz nadejdzie tutaj, tak, teraz atakuje mobilizację Hulka. Chyba że przejął. O nie. O nie. Nie zostało przejęte. Niestety. Tutaj nie zostanie to przejęte. Mimo że prawie się udało. Tutaj tak samo nie zostało przejęte. Odnieśli porażkę. Ale tak jak powiedziałem, zostało jeszcze 28 minut. Jeszcze może się obrócić na korzyść rok, jeżeli by przejęli budynki. Ale myślę, że to już jest zdecydujące starcie. Poli. Kto tu coś napisał? Coś tam 3-3. 28 minut. 4 minuty do płatka śniegu. A walka o lodowy pomnik wciąż trwa. Najlepsze. Bardzo ciekawa sytuacja. Rock najlepiej zagrał ze wszystkich w tej lidze. Ponieważ UNWF moim zdaniem był silny, ale jakimś cudem słabiutko sobie poradził z nami. Przecież uzyskali najmniej punktów i jeszcze zdobyliśmy wszystkie budynki. Taką walkę to mieliśmy z Cole, który moim zdaniem jest bardzo silny, ale jest tak samo silny jak UNWF, mimo że mieliśmy z nimi przed UNWF. Dlatego sądziłem, że będzie podobnie, natomiast słabo zagrali. Jak na silny serwer. Dlatego Rock jest prawie że jak Cole. Oczywiście dalej uważam, że jest silniejszy. Są silniejsi. Szczerze mówiąc, szkoda mi trochę Rock, że mogą przegrać. Ponieważ tak jak wiemy, Rock lubi się z WRN, ale niestety to jest wojna ligi. Tutaj wiadomo, że chodzi o to, żeby kto jest najlepszy. Kto najlepiej sobie poradzi, kto ma lepszą drużynę, team. Niestety nie poradzili sobie. Czy oni próbują zaatakować? Diego, że... Aha. Czy co? Hej. Okej. O, tutaj widzę, że... Ty, przejęli. Billy Jack przejął. Billy Jack przejął. Bo do padka z niego zostały 2 minuty. Ines już tutaj jest. Czy tutaj jest walka? Nie ma walki, więc teraz jest walka o dolny lodowy pomnik. Widzę, że Rock, znaczy się WRN wzmocni lodowy pomnik. Widzę, że uciekają już. Czyli zostanie przejęty. Czyli górny
na ten moment nie będzie przejęty, tylko dolny. Chyba że Hulk robi mobilizację. Robi mobilizację, ok. Drugi raz. Natomiast tutaj jest cisza. Za 5 sekund zostanie przejęty. Czy tutaj się ktoś teleportuje, czy nie? Okej. Widzę, że Orion zniszczony przez Bartka i Julię. Romeo i Julia. Tak zwane. Tak zwana drużyna Romeo i Julia, ponieważ grają razem. Praktycznie mają to samo wszystko. Tak. WRN się tutaj teleportuje. Powoli. O! Widzę, że... Czy już jest... O! Wyrusza? Jest. Jeszcze minuta 15. Więc poczekajmy. Oczywiście najpierw zobaczymy, kto przejmie płatek śniegu. Bo jak wiem, rok może tam nadejść. Choć nie musi. Ale wszystko się okaże. Palom. Degu FC. Nie wiem, czy jak się to czyta dokładnie. Ale jakoś tak. Wielka Wona. Także 17 cm próbuje z Julią zaatakować. Ale myślę, że będą mieli większe straty niż oni. Natomiast niestety musiałem przyciąć. Niestety, ponieważ zdarzył się problem, a teraz przejął płatek śniegu. Płatek śniegu przejęła Ines. Tak? Ines? Ines, tak, dobrze mówię. Niestety miałem chwilę problemów z nagrywaniem, ale udało się. Płatek śniegu zostało przejęte. Czy teraz znowu tu nie przyjdzie do Lodowego Niedźwiedzia? Tutaj się dużo dzieje, czy... Tak, WRN przejął Lodowy Pomnik po raz kolejny. Czyli mają już wszystkie prawie że przejęte budynki oprócz Lodowych Ruin. Ale myślę, że jest dobrze. Ines prawie nadchodzi do swojego domu, tronu. A teraz największa walka jest tutaj. Bartek się teleportował 17 centrum w lat. Czy tutaj się... Czy ktoś tutaj został? Billy Jack. Tak, tutaj wszyscy zostali, więc mogliby teleportować się tutaj i przejąć ich jak najbliższej budowli. Ponieważ tutaj nie zostało tylko Leni. Jako jedyna osoba została tutaj i ona mogłaby przejąć sobie te dwa budynki. Czy zdąży? Nie zdąży. Nie zdąży. Największa walka jest tutaj, ponieważ tutaj się mniej dzieje. Miknes próbuje zaatakować doktora. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. A tutaj jest walka o budynek. Wszyscy próbują przejąć budynki, w sensie zabić ich jak najwięcej, żeby było ich jak najmniej. Ale oczywiście Buff się teleportowała. Jeżeli teraz by na przykład WRN pozabijał większość tutaj budynków przeciwnika, czyli Rock, no to mieliby problem z leczeniem. Czyli jeżeli mają dużo przyspieszę, no to okej, lub klejnotów, a tak to. Jest tutaj ciekawe, to tutaj, bo ja nie... Siła, aha, nieźle. Okej, to niezła siła. Wiadomo, że DM nie lubi WRN, więc głosuje na Rock, ale to jak wiemy, jak się to skończy, to każdy to już wie. Ponieważ zostało 20 minut do końca, 70 000 do 22.
Zwerty próbuje zabić... Gdzie on jest? W ogóle gdzie on zniknął? Czy tutaj większość teraz jest? Czy większość teraz jest w budynku, w sensie w domu, w sensie w pomieszczeniu, gdzie się zaczyna, okej. Teraz wujek próbuje przegonić wszystkich z dróg. Jak widać, Miknes próbuje wszystkich tutaj zabić, żeby jej nie było i pewnie zaatakuje lodowy pomnik. Niestety. Tutaj też się dużo dzieje. Też się dzieje tyle, że próbują nie wiem co rok na ten moment robi, ale idzie do przodu. Sz- Widzę, że próbują przejąć lodowy pomnik, ale tak jak będzie widać, na razie zostawię tak jak tutaj jest walka, więc tyle. Po prostu nie będę nic mówił.
Jak widać, kolejny płatek śniegu. Ines przejęła. Teraz nikt tutaj nie próbował przejąć płatka śniegu. Oprócz niej. Zostały ostatnie 13 minut, czyli to będzie jeden płatek śniegu i jeszcze będzie ostatni. Punktacja wygląda następująco. Jak było, tak i jest dalej. Brak pokazania tabeli wyników. O! Jeszcze mi wyrzuciło gierkę. O! O! Pokazało! Czy jak będę tak robił, to się pokaże? Czy nie? Ale dziwne. Ale dziwne. Billy Jack ma 728 tysięcy punktów. Hulk 630. Bo gdyby się liczyło za punkty ogólne za wszystkich sojuszy, to byłoby to już dawno oczywiście to nie działa. Anka 530 tysięcy, Zberry 400. Tak jak widzicie, inne z 300, Shatan, Wolf, Vlad, Nixie. No. Tutaj wszyscy uczestników w ogóle jest 30, ale tylko 28. Co? Czekajcie. Z 30 uczestników, a z tylko 28. Okej. Coś się pobugowało. Coś się zbugowało. To oczywiście nie będzie pokazane. Natomiast tutaj dalej jest palące się w rok. Teraz jest tutaj na czerwono. Tu jest na czerwono, ale teraz po tym bugu dziwnym mam na niebiesko oczywiście WRN. Ani na czerwono, ani na żółto. Teraz jest na niebiesko. Więc się naprawiło to. No i dalej zobaczyć ile ma rok. Otóż nie zobaczę. Niestety. Nikt nie zobaczy. Musiałbym znowu, tak jak w poprzedniej lidze, otrzymać raporty z przeciwnika, ale kogo to interesuje? W sensie jakby wiadomo, że tutaj chodzi o osoby, które się należy. No może warto też zobaczyć, ile miał przeciwnik, jak sobie radził. Obstawiam, że Miknes była na pierwszym miejscu, ponieważ sobie poradziła najlepiej. Tutaj oczywiście wszyscy przyszli. Nie ma tutaj nikogo, nawet Billy'ego. Billy chyba gdzieś tutaj jest, chyba, że go nie ma. Jest tu Billy, czy Billy'ego tu nie ma? Chyba, że jest tutaj. Tak, Billy jest tutaj. Billy Jack przyszedł tutaj. Tutaj palą 17 cm. Okej. No dobra. Super. Wszyscy wrócili, większość wróciła do e, e, miejsca respawnu. Miejsca, gdzie się właśnie zrespawnili. A tutaj dalej płonące pachołki. Płonący obłęd. Nie wiem, czy dało się gdzieś sprawdzić, jakie są to umiejętności, czy się nie dało sprawdzić umiejętności. Plusem jest to, że właśnie naprawiło się chociaż tabela. O, Hel się już teleportowała. Wszyscy się teleportują. I bardzo dobrze. To jest doskonałe. Teraz próbują wygrać. Pamiętajmy, że jak widzicie, Rock sobie poradził. Chociaż tak, z tego co jestem przekonany, mam wrażenie, że Cole poradził sobie o wiele lepiej z budynkami niż Rock. Ponieważ Cole miał wszystkie te budynki, te wszystkie tutaj, te wszystkie te miał zdobyte.
I oni sobie naprawdę dobrze poradzili. UNWF niestety sobie nie poradził. Ale to nie znaczy, że rok naprawdę sobie nie poradził świetnie. Dużo punktów, w sensie prawie 30 000. WFN oczywiście ma prawie 100 000. Za 4 minuty jest ostatni płatek śniegu. Zobaczymy, kto przejmie płatek śniegu. Czy to będzie WFN, czy to niestety będzie... znaczy, czy to będzie rok, czy niestety WFN. Czy tam stety. Już się zaplątało mi język. No, tutaj jest oczywiście walka. Szkolny chłopiec. Schoolboy. Czy rok tutaj odejdzie? W sensie, czy się automatycznie teleportuje do miejsca odrodzenia, czy nie? Czy tutaj, czy dopiero jak się kilka razy spali, czy dopiero, czy oni sami się teleportuje, czy system automatycznie z dupy teleportuje, bo to nie wiem, jak z czasem to działa. Ciekawie jest. O, mam wrażenie też, że to przez to, że jest tylko 27 uczestników z rok, a 30 jest WRN, którzy oczywiście osiągnęli 100 000 punktów. Gratuluję. Tutaj cały czas płoną. Tutaj Miknes jest też atakowana. Widzę, że tutaj Hulk próbuje przejąć kolejną lodową ruinę. Ale najważniejsze jest tutaj, bo tam się mało co dzieje. Z 3 minuty kolejny płatek śniegu. Ina jest przygotowana do zaatakowania, a raczej od przejęcia płatka śniegu. Czy WRN postanowi przejąć? Widzę, że lecą do lodowej fortecy, ale wątpię, że przejmą, ponieważ tam pewnie jest już Billy Jack. Tak. Billy Jack. Czy on ma tutaj te... Wow, ma te 9 już. Niesamowite. Tak jak powiedziałem w poprzednim materiale, zdobył do Ligi Zimowej T9. Niesamowite. 62 000 T9. Wow. No po prostu wow. Więc to co... Więc osoby, które tu lecą... O, widzę, że tutaj Buffy próbuje zaatakować. Ojej. O nie, Ines nie może z nim walczyć. Tutaj dalej jest walka. Za minutę jest płatek śniegu, a my wracamy za chwilę. Tak więc to by było tyle. 120 prawie 1 000 WRN do 20 prawie 8 000 urok. Suma zabójstw prawie 900 000 różnicy prawie, że. Więc to nie jest tak źle. Oczywiście WRN miał więcej leczenia niż rok. Zajęte budynki, no to 101 właśnie gromadzenie. To nikt tego nie gromadził. Tam chyba był Bill Jack. Więc sytuacja wygląda tak. Czy jest kwalifikacja? Jest kwalifikacja. Mamy to. Mamy to. Jest kwalifikacja. Więc to by było na tyle. Wygrana. Pierwsza wygrana od strony WRN. Tyle. Można odebrać sobie wszystkie, jak widać, to, o kurczę, jakieś nowe nagrody.
40, prawie 6 tysięcy, znaczy w sumie to 46 tysięcy monet mam. O! Jedna moneta mniej. Kolejnej monety mniej mam. Ale... teraz trzeba wejść tutaj. Tutaj tak samo. I kupić wszystko. Można kupić sobie wszystko. Chyba wszystko starczy, nie? Na wszystko. Oczywiście, że tak. Jeszcze mi zostało 20 No, jeszcze zostało mi 20 tysięcy monet. Zostało mi jeszcze 20 tysięcy monet. Wow. Niesamowite. Ale śmiesznie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.